Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Sezon rozpoczął się na dobre. Motocykle wyciągnięte z jaskini, na ulicy coraz głośniej, coraz więcej motocyklistów. Jak przy każdym rozpoczęciu sezonu, jak tylko pogoda staje się ładniejsza, wychodzi słoneczko, temperatura jest już powyżej zera, to w głowach wielu przyszłych motocyklistów kołatają się myśli o zakupie nowego, pierwszego motocykla. A że nie wszyscy zaczynają od litrów i szukają czegoś na start, na początek, co ma 2 koła, silnik i nie wyjedzie spod nas przy najbliższej okazji, to wiele osób rozgląda się za motocyklami mniejszych pojemności. I dlatego w tym filmie zobaczymy sobie, a w zasadzie pogadamy o najlepszych stylizowanych na sporty, jak również nakedy motocyklach o pojemności 125 cm. Zapraszam na film! Siemanko! Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Raz już nagrywałem dla Was film o top 5 motocykli o pojemności 125 cm3. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to w prawym górnym rogu widzicie teraz kartę z tym filmem. Zachęcam do zapoznania się z materiałem. Poruszałem w nim temat motocykli o pojemności 125 cm3, ale skupiałem się głównie na używanych egzemplarzach. A w tym filmie chciałbym poruszać temat nowych sztuk, po które możemy udać się do najbliższego salonu motocykli i sprawić sobie za mniejszy lub większy worek pieniędzy. Kolejność przypadkowa. Albo nie, pojedziemy od najtańszych. Junak 125 Racer 8899 zł. Tyle musicie wydać, aby stać się posiadaczami nowego Junaka 125 Racer. Odpuśćcie sobie nowego Galaxy Folda albo najnowszego iPhone'a i możecie stać się posiadaczem tego motocykla, który ma silnik o pojemności 124 cm3, moc około 10,9 konia mechanicznego i rozpędza się do około 90 km na godzinę. W związku z tą prędkością maksymalną nie będę mógł dodać, jaki jest czas rozpędzania się tej bestii do 100 km na godzinę. Zdarzają się jednak opinie w internecie, iż tym motocyklem można polecieć ponad 100. Ponadto waga tego motocykla to zaledwie 130 kg. Z tego co wyczytałem, to za granicą motocykl ten jest oferowany w sprzedaży pod nazwą Kiden KD 150H. I wyposażony jest już w silnik o pojemności 152 cm3, około 13,5 konia mechanicznego i rozwija prędkość pi razy oko 125 km na godzinę. Ale żeby nie było tak kolorowo, ta słynna wersja nie jest wyposażona w tylny hamulec tarczowy, jak również nie ma wtrysku paliwa. Za niecałe 9000 zł dostajemy motocykl z 20-litrowym bakiem paliwa i jeżeli wierzyć opiniom, to z polaniem na poziomie 2,2 litra paliwa na 100 km. To wykonując szybką matematykę, zasięg na jednym tankowaniu powinien wystarczyć na przejażdżkę z Gdańska do Zakopanego. Aż się wierzyć nie chce. Jeżeli ktoś z Was jest w posiadaniu takiego motocykla, dajcie proszę znać w komentarzu, jakie ma faktycznie spalanie i jakie zasięgi udało Wam się wycisnąć na jednym baku. Ponadto motocykl ten łapie się w 100% na prawo jazdy kategorii B, więc na początek przygody z motocyklami jest to idealne rozwiązanie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to dalej kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 10% zniżki na zamówienia telefoniczne, 10% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Barton Blade R albo Barton Blade R, jak kto woli. Junak, mimo tego, że reklamowany jest jako taki sport, bardziej wyglądem przypomina nakeda. Ale jeżeli szukamy bardziej sportowego wyglądu, to odpuśćmy sobie 2 iPhony 13 Pro Max i za około 14 999 zł możemy zakupić sobie tą oto bestię. Barton Blade R, tak będę teraz wymawiał, dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych: zielonym, czerwonym i niebieskim. No i tutaj chyba nie będziemy mieli problemu, żeby pomylić ten motocykl z czymś innym, jak Supersport. Pięknie poprowadzona linia, śliczne malowania, ładne owiewki i ten komentarz na stronie Bartona. Uwaga, cytuję.
Tak zestrojone zawieszenie pozwala poczuć się podczas każdej przejażdżki jak podczas wyścigu. The Islo of Man TT. No chyba kogoś tutaj poniosła fantazja, co? Ale wracając do szczegółów, Barton podobnie jak wszystkie motocykle w dzisiejszym zestawieniu wyposażony jest w silnik o pojemności 124 cm3, jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą. Silnik generuje już około 12,6 konia mechanicznego, więc to znacząco więcej jak wspomniany wcześniej Junak. Bak paliwa zamontowany w tym motocyklu to zaledwie 13,5 litra, a jego zużycie szacuje się na około 2,5 litra na 100 km. To, co odróżnia ten motocykl od swojego poprzednika, to waga. Motocykl ten waży, uwaga, około 167 kg. Ale kilogramy te są naprawdę widoczne, jeżeli chodzi o bryłę motocykla, bo to motocykl jest duży i nawet dorosły facet nie będzie na nim wyglądał jak na mikrusie. Nawet Motobanda w swoim filmie powiedziała, że motocykl ten wygląda jak co najmniej 300 cm3. Ciekawe rzeczy, które możemy zauważyć przy motocyklu, to na pewno w pełni LEDowe oświetlenie, jak również soczewki w reflektorach przednich. Motocykl posiada również oświetlenie do jazdy dziennej, które realizowane jest poprzez tak zwane brewki. Motocykl po kształtach i kolorach wygląda, jakby do jego tworzenia inżynierowie inspirowali się innymi dostępnymi na rynku motocyklami. Idąc dalej analogią zakupu iPhone'ów. Jeżeli nie kupujemy takiego nowego dla siebie, dla swojej dziewczyny i dla teściowej, to już za około 21 400 zł możemy mieć dylemat, czy wybrać popularną Cebrę, a może skusić się na Zetkę. Honda CBR 125R Neo Sport Cafe oraz Kawasaki Z125. Wielu z Was może zastanawiać się, dlaczego w tym zestawieniu wybrałem Z125, a nie Ninja 125. Ano dlatego, że lepiej wygląda w mojej opinii porównanie Kawasaki Z125 do Hondy CBR 125R Neo Sport Cafe, niż jak miałbym porównywać właśnie Hondę z Ninją. A więc, oba motocykle wyglądają bardzo podobnie, a i mają również zbliżoną do siebie cenę, bo na dzień nagrywania tego materiału, czyli końcówkę kwietnia 2022 roku, za cenę 21 400 zł możemy nabyć nową Hondę CBR 125R Neo Sport Cafe, a za cenę 21 600 zł, czyli 200 zł więcej, możemy nabyć nowe Kawasaki Z125. Zarówno Honda, jak i Kawasaki wyposażone są w silnik o pojemności 125 cm3 i generują około 15 koni mechanicznych oraz 11,6 i 11,7 Nm momentu obrotowego. Kawasaki ma nieznacznie większy bak paliwa, ma on pojemność 11 litrów, a Honda ma zaledwie 10,1 litra. Spalanie według różnych źródeł w tych motocyklach wynosi od 2,5 do nawet 3,5 litrów. Jak to zawsze powtarzam, dla chcącego nic trudnego. Na baku możemy zrobić nawet i 500 km, wliczając oczywiście rezerwę, ale to już mocny eco-driving. Prędkości maksymalne obu motocykli są bardzo zbliżone i według profesjonalnych testów, w których można znaleźć bardzo dużo na YouTubie, oscylują one w granicach 110 km na godzinę, w porywach do 120 z górki i z wiatrem, no 200 to mają jak lecą z przepaści. Wciąż nie są to może jakieś zawrotne prędkości, ale porównując do pierwszego na liście Junaka, który osiągnął około 90 km na godzinę, to mamy już duży postęp. Warto również zaznaczyć, że czas rozpędzania się do 100 km na godzinę obu motocykli to około 18 sekund. Ale jeżeli uważacie, że takie nakedy nie są dla Was, to jako ostatnie dwa motocykle mam dla Was coś ekstra. Prawdziwe supersporty, piękne i potężne, pożądane przez miliony facetów. Yamaha R125 oraz Aprilia RS125. Dorzucając jeszcze około 3000 zł do wspomnianych wcześniej Hondy i Kawasaki, możecie stać się posiadaczami nowych, pięknych motocykli ze stajni Yamahy i Aprilii. Yamaha R125 to na dzień nagrywania tego materiału około 24 500 zł, a Aprilia RS125 to 24 900 zł. Wybaczcie, że po raz kolejny powtarzam, że cena jest na dzień nagrywania materiału, ale już w momencie nagrywania poprzedniego filmu o Yamaha MT-07, w którym to mówiłem, dlaczego według mnie ten motocykl jest taki fajny, cena za egzemplarz zmieniała się w każdym dniu, w którym nagrywałem materiał. I nie jest inaczej tutaj, cena Kawasaki Z125 na ten moment to już 22 000 zł.
Yamaha i Aprilia wyposażone są w silniki o pojemności 125 cm3, jednocylindrowe, czterosuwowe, czterozaworowe. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku generują one około 15 koni mechanicznych i mają moment obrotowy na poziomie 11,5 Nm w Yamaha oraz 11,2 Nm w Aprilia. Prędkości maksymalne tych motocykli są zgoła bardzo podobne, jednak może występować jedna drobna różnica, którą zauważycie. Otóż fabrycznie Yamaha i Aprilia rozpędza się do około 130 km/h z wiatrem i z górki około 140 km/h. Jednak możecie znaleźć wiele filmów, gdzie Aprillą lecą nawet pod 170-180 km/h. To niestety nie jest do osiągnięcia w modelu, który chcielibyście kupić w dniu dzisiejszym w salonie Aprilii. Te prędkości i przyspieszenie osiągane były na Aprilii RS 125, która miała swoją produkcję w latach 1999-2005. Na tamte czasy, a w zasadzie nawet i do tej chwili, RS 125 z tych roczników to jedne z najmocniejszych seryjnie produkowanych 125. Aktualnie zarówno Yamaha, jak i Aprilia sprzedawane jako nowe w salonie są to już czterosuwowe silniki, gdzie nie mamy już typowej mieszanki paliwa z olejem wlewanego do baku. Oba motocykle ważą około 144 kg, natomiast wygląda na to, że jest dość duża rozbieżność w pojemności baku, ponieważ Yamaha ma zaledwie 11,5 litra, a Aprilia około 14. Nie wiem, czy to jakiś błąd, który znalazłem, ale na to wygląda. Spalanie, jakie podaje producent Yamahy, to około 2,1 litra na 100 km, a Aprilii około 2,6. I w wypadku spalania to właśnie Aprilia jest bliżej prawdy, gdyż niezależne portale podają, iż spalanie w Yamaha i Aprilia to jest pomiędzy 2,5 a nawet 3 litry na 100 km. Krótko podsumowując ten film, to cena jest nie tylko wyznacznikiem marki motocykla, mocy jaką jest nam w stanie przekazać, prędkości maksymalnej, ale również jakości wykonania, dbałości o szczegóły i estetyki. Pomiędzy Yunakiem a Yamahą czy Aprilią jest niemal 3-krotna różnica w cenie. Czy jesteście w stanie dołożyć tyle, aby jeździć markowym, trochę szybszym i na pewno lepiej wykonanym motocyklem? To musicie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że jest taki rozstrzał cenowy, bo dzięki temu w zależności od zasobności naszego portfela możemy sobie pozwolić czy to na markową, czy na bardziej budżetową wersję. I tak jak już wspomniałem, bądźmy świadomi, że często cena idzie w parze z jakością, ale jeżeli nie mamy portfela wypchanego dolarami, a chcemy rozpocząć swoją przygodę na dwóch kółkach i koniecznie musi to być nowa maszyna, to taki Yunak czy Barton wcale nie będą złym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeżeli po sezonie czy dwóch będziemy chcieli sprzedać ten motocykl i kupić coś większego. Jakby nie patrzeć, gwarancję na sprzęt mamy, wsiadamy na fabrycznie nowy sprzęt i nic, tylko cieszyć się jazdą. I to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał. Na razie, cześć!